Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Zbliżają się święta, więc w tym odcinku nie będzie super poważnych tematów pomiarowych. Nie będę wyznaczał pasma przenoszenia oscyloskopu, ani mówił Wam, czym są wyższe harmoniczne. A ponieważ ostatnio odkryłem nową, nazwijmy to działkę metrologii w postaci aplikacji pomiarowych na telefon, to pomyślałem, że je dla Was przetestuję, pokażę jak one działają, jakie mają możliwości. Nasze telefony w końcu to małe laboratoria pomiarowe. Mamy tam przecież akcelerometry, żyroskopy, jest mikrofon, są kamery, co stwarza dosyć bogate możliwości pomiarowe. I te możliwości zostały wykorzystane właśnie przez producentów tego typu aplikacji. Pokażę Wam więc aplikację typu sonometr do pomiaru natężenia dźwięku. Pokażę Wam kilka aplikacji do pomiaru wymiarów geometrycznych za pomocą kamery. I zobaczymy, jaka jest dokładność takiego pomiaru. Będą w końcu aplikacje analizujące dźwięk docierający do mikrofonu smartfona, obliczające FFT, czyli wyznaczające strukturę częstotliwościową tego dźwięku. Przyznam, że są to ciekawe rozwiązania. Na ile dokładne i wiarygodne, no to właśnie w tym filmie Wam powiem. Zapraszam. Na tym ekranie mam zgromadzone moje aplikacje pomiarowe i zacznijmy sobie od czegoś, co jest nazwane miernikiem dźwięku. Pewnie część z Was próbowała instalować sobie taką aplikację. I tu jedna uwaga. Jeżeli mówimy o pomiarze czegoś, co potocznie nazywamy natężeniem dźwięku czy też głośnością, to tak naprawdę mówimy o pomiarze ciśnienia akustycznego wyrażonego w decybelach. To jest konkretna wielkość, ma swoją definicję, ale dzisiaj tu nie chcę wchodzić we wzory. No i popatrzmy. Mamy wyniki pomiarowe, wynik bieżący, tu na środku statystykę ze średnią, czyli average. No i ja teraz porównam wskazania tej aplikacji ze wskazaniem mojego referencyjnego, wzorcowego sonometru, który zakładam, że mierzy dokładniej niż ten telefon. Znajduję się w cichym pomieszczeniu, gdzie pracuje tylko komputer. Zresetuję aplikację i zobaczymy, jak wyniki mają się do siebie. No, średnio było tutaj na aplikacji 35 dB, a na tym wzorcowym prawie 37 dB. A więc nieco nam tutaj zaniża. Ale popatrzcie, w tej aplikacji, jak również w innych, o czym może wielu użytkowników nie wie, jest możliwa kalibracja. Jest możliwe wprowadzenie korekty do wyniku względem właśnie jakiegoś innego, dokładnego, referencyjnego przyrządu. I tutaj ja te 2 dB mogę dodać do wyniku. Jeżeli teraz to zresetuję, no mamy średnio 37-38, a więc bliżej tego, co wskazuje ten referencyjny. Więc o tym należy pamiętać i faktycznie w każdej aplikacji niemalże tego typu jest taka opcja. Oprócz tego, co możemy tutaj sobie zrobić? Możemy porównać ten poziom ciśnienia akustycznego do środowiska, w którym się znajdujemy, czy jest to, nie wiem, szept, korek samochodowy, czy koncert rockowy. Możemy zapisać sobie wyniki, możemy je przywołać, zmienić skórkę, no takie podstawowe rzeczy. A więc tak
to w przypadku tej aplikacji wygląda. A zobaczmy teraz drugą, która wydaje się być nieco bardziej złożona. Nazywa się ona miernik dźwięku. Ja ją zresetuję i znowu zobaczmy, co on nam wskaże. No, widzimy, że dużo mniej. Średnio było około 26 dB, a powinno być 36. Z czego ta różnica może wynikać? Ta aplikacja jest nieco bardziej złożona i popatrzcie, tutaj jest coś takiego jak korekcja częstotliwościowa i już Wam mówię, o co tutaj chodzi. Korekcja to jest jakby zastosowanie pewnej charakterystyki uwzględniającej właściwości ludzkiego słuchu. Czyli on mierzy poziom dźwięku tak, jak odbierają to nasze uszy niejako, a nie w prostej definicji ciśnienia akustycznego. Być może wydaje się to nieco skomplikowane, trzeba by sobie o tym doczytać, ale zwracam na to uwagę, bo wyniki tu po takiej korekcji mogą być zupełnie inne niż w innych aplikacjach bez tej korekcji. Więc no, tak to tu wygląda. Tu można sobie zobaczyć jeszcze widmo mowy, czyli FFT, strukturę częstotliwościową, sygnał taki bieżący, jak na oscyloskopie, no i wyniki takie uśrednione w czasie. No tutaj również jest kalibracja, popatrzcie, tu znowu mogę dodać bądź odjąć pewne wartości, porównując to z miernikiem wzorcowym, a więc troszkę bardziej rozbudowana aplikacja. Tutaj mamy czas pomiaru od 0,4 do 2 sekund. No i mówię, zwracam uwagę, o tym warto sobie poczytać. Nie chcę tu zanudzać w tym filmie, czym jest ta korekcja częstotliwościowa. Zresztą nie jestem akustykiem, nie chcę czegoś pomylić, ale tyle udało mi się znaleźć informacji na ten temat. I zacznijmy sobie od A-Ruler. To jest aplikacja do pomiaru wymiarów geometrycznych. 3-dniowa wersja jest próbna, taka jest za darmo. Później trzeba zapłacić abonament bodajże 30 kilka złotych miesięcznie. No to uruchommy ją. Można tu utworzyć plan pokoju albo wykonać pomiary. Nie będziemy robić planu pokoju, bo on wtedy odsyła do osobnej aplikacji, również płatnej. Wykonamy po prostu pomiary. I proszę, wykorzystuję do tego celu kamerę. Proszę, znajduję sobie płaszczyznę automatycznie, na której możemy te pomiary wykonać. Jak widzicie, jest ona takimi kropkami oznaczona. Zaakceptujmy to. No i spróbujmy wykonać pomiary wymiarów tego dywanu. To będzie nasza referencja. Ja go zmierzyłem klasycznym przymiarem. On ma 198 cm na 135 cm. Tu jest wiele opcji pomiarowych. Zacznijmy od linijki i wykonajmy pomiary z jednego miejsca. Zaznaczam sobie jeden punkt, zaznaczam sobie drugi punkt i dostajemy 131 cm, a powinno być 135. No, a więc jesteśmy blisko. Zróbmy... źle zaznaczyłem. Widzicie? To musi być precyzyjne tu i drugi punkt powiedzmy tam. I jaki pomiar dostajemy? 192, a powinno być 198. No i mamy to zmierzone. Jak widzicie, nie jest to super dokładnie, jest to przybliżenie, ale szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś gorszego. Ja wcześniej sobie porobiłem takie pomiary kilkukrotnie i średnio wyszedł mi błąd około 1,5%. A więc można powiedzieć, no domu tym nie zaprojektujemy, ale do takich zgrubnych pomiarów jak najbardziej się nadaje. Tak jak mówię, no spodziewałem się, że będzie gorzej. Popatrzcie zresztą, jak on ładnie trzyma w tej rzeczywistości rozszerzonej te wirtualne linijki. Skasujmy sobie to i zróbmy jeszcze jeden pomiar, bo zauważyłem, się czasami klika,
zauważyłem, że nieco dokładniejsze pomiary są wtedy, kiedy nie wykonujemy ich z jednego punktu, tak jak teraz, kiedy ja stałem, tylko kiedy się będziemy przemieszczać i precyzyjniej umieszczać tą linijkę. Tu i tu, tak? Czyli przeszedłem i dostaliśmy 131 i w drugą stronę, no powiedzmy tu, o, przemieszczę się, żeby dokładnie ustawić i tu 193, a powinno być 198. No, wychodzi jak wychodzi, natomiast zauważyłem, że bywa tak, że jest tutaj nieco dokładniej. Dobrze, to skasujmy sobie te punkty pomiarowe i teraz popatrzcie, jakie mamy tu pozostałe funkcje. Można na przykład zmierzyć sobie objętość. Powiedzmy, że to będzie znowu moja referencja. Tak, tak, tak. I popatrzcie, teraz mogę tu ustawić wysokość, tak. No i mam bryłę, mam sześcian, wysokość 73 cm, jest podana objętość, pole powierzchni, jak wnioskuję i popatrzcie, jak ładnie się to w tej rozszerzonej rzeczywistości trzyma tego naszego referencyjnego dywanu. A więc no nie super dokładne, ale bardzo ciekawe narzędzie. Chodźmy dalej. Zobaczmy, czy poradzi sobie ze stołem, czyli z płaszczyzną, która jest nad podłogą. No, poradził sobie. No i tutaj też mógłbym wykonać pomiary tego stołu, ale już nie będę to robił. Wyniki są podobne jak poprzednio, ale możemy na przykład zmierzyć sobie kąt. Zobaczmy. No, 89 stopni. No, może niedokładnie ustawiłem ten koniec, ale generalnie kąt jest mierzony jak najbardziej w porządku. Natomiast ta aplikacja ma również automatyczne wykrywanie obiektów typu prostokąt, czy okrąg, czy koło. Popatrzcie. O. I teraz automatycznie mierzy tutaj tego prostokątnego laptopa. Znowu to jest kilka, 1,5–2% błędu, o ile pamiętam, ale jest. Można to zrobić automatycznie. W analogiczny sposób można wykryć okrąg. Popatrzcie, teraz mierzę pod kątem. Czy wykryję? No. Come on. Wykrywał, jak robiłem testy. Trzeba może się zbliżyć albo pod innym kątem. Proszę bardzo, promień. No, on tutaj tego nie zapisuje. Dodaj kółko. OK. Proszę bardzo, 10 cm promień i to się zgadza idealnie. Ja mierzyłem średnicę, jest tutaj 20 cm i ile razy bym nie mierzył, to jeśli chodzi o ten kształt, te pomiary są rzeczywiście super dokładne. Natomiast jest problem, jeżeli ma automatycznie wykryć obiekty na mało kontrastowym tle. No tutaj, jak widzicie, na stole wyraźnie widać te elementy, które mierzyłem, ale gdyby to była na przykład szara ściana albo nie byłoby dostatecznego oświetlenia, to ta funkcja by sobie nie poradziła. Jest tu jeszcze jedna ciekawa funkcja, którą kiedyś znalazłem. Zakrzywiona ściana. Popatrzcie, i teraz gdybym miał ścianę taką, jakąś krzywą, nazwijmy to pofalowaną, to mógłbym narysować jej obrys, po prostu idąc po brzegu, tak. OK. I popatrzcie, mógłbym stworzyć, taki kształt z jakichś takich sklejanych, nie wiem, co to są, splajny, czy jakieś inne krzywe. No a więc też ciekawa funkcja. Kolejna aplikacja to AR Plan 3D. Bardzo podobna do tego AR Ruler, przy czym ona jest przeznaczona do tworzenia planów
mieszkania czy wnętrz budynków również jest płatna, o ile pamiętam. I popatrzcie, można tutaj narysować po prostu plan mieszkania ręcznie. Ja tego nie będę robił, ale można zrobić pomiar znowu z kamery. Tu mamy do wyboru, jaki kształt ma sufit, czy płaski, czy jakiś zakrzywiony. Dajmy prosty pokój. I popatrzcie, on tutaj ma samouczki, zignorujmy to. Działa bardzo podobnie. Tak, powinien znaleźć płaszczyznę automatycznie. Znalazł. I dajmy mu, nie wiem co znaczy wchodzić, ale dajmy mu mierzyć. I na początku chcę, żebyśmy zmierzyli wysokość. OK. Potraktujmy ten dywan znowu jako nasze pomieszczenie. OK. Czyli ja tutaj gdzieś od brzegu zacznij, zmierzę wysokość, a teraz możemy zmierzyć pokój. Załóżmy, że ten dywan to jest mój pokój. 148, a ile powinno być? No, 135. Niezbyt dokładnie, ale zignorujmy to na chwilę. Dodaj. Ja też tego nie robię super dokładnie. OK. No, z jakichś powodów nie jest to tak dokładnie, jak kiedy robiłem przy testach, bo wychodziło mi idealnie na tym dywanie. Popatrzcie, zrobiłem to jeszcze raz, może bardziej dokładniej i jest dużo lepiej, tak? No, powiedzmy, że trzyma ten obrys. Spróbujmy jeszcze raz dodać drzwi. Tu. Tu. Takie. O, są drzwi, popatrzcie, do naszego wirtualnego pokoju. No teraz mi się udało. Może wcześniej coś zrobiłem źle. Proszę bardzo, przejdziemy się przez te drzwi. Dobra. No i można stworzyć plan, tak jak wcześniej. OK, popatrzcie. Teraz tutaj, jeżeli damy 3D, to te drzwi są narysowane. Super. Jest jeszcze taka aplikacja Boscha, Measure On, która ma podobny cel, co dwie poprzednie pokazywane, ale tutaj plany czy pomiary są realizowane za pomocą bardzo dokładnych dalmierzy laserowych, które komunikują się po Bluetoothie z tą aplikacją. Ja mam taki dalmierz Boscha, ale niestety jest to wersja bez Bluetootha, więc Wam tego nie pokażę. Natomiast pokażę Wam fragment filmu ze strony Boscha, gdzie jest pokazane, jak takie pomiary są wykonywane. To już jest super profesjonalne narzędzie i bardzo mi się to podoba, tym bardziej, że współpracuje z dokładnymi dalmierzami laserowymi. Kolejna grupa aplikacji to coś, co można byłoby nazwać oscyloskopami, analizatorami widma. Zacznijmy sobie od najprostszej z nich, Oscope, która analizuje dźwięk docierający do mikrofonu smartfona. Jak widzicie, tu u góry mamy przebieg taki czasowy, a na dole mamy wynik analizy widmowej FFT, czyli widzimy, jakie harmoniczne występują tutaj w tym badanym sygnale do 20 bodajże kHz. Ta aplikacja nie ma tu zbyt wielu możliwości konfiguracyjnych, nie da się zmienić czasu obserwacji, nie da się zmienić parametrów FFT, ona jest po prostu taka, jaka jest. Ale przetestujmy ją sobie. Ja znalazłem w sieci taki generator tonów w formie webowej. Ustawiłem teraz tutaj 50 Hz, dam sobie sinus i włączmy ten dźwięk. On będzie tutaj wydobywał się przez głośniki na moim stanowisku i zobaczymy, co nam ten program pokaże. No, może to nie jest szczęśliwa częstotliwość. Dajmy sobie 100 Hz.
popatrzcie, że tutaj Max Peak, on znajduje automatycznie rzeczywiście te 100 Hz. Ten wynik tu na niebiesko. No dobrze, dajmy sobie 1 kHz. No też ładnie tą częstotliwość znalazł. A wróćmy teraz na 100 Hz sinus. Ale zmieńmy kształt sygnału na prostokąt. No, sinus, prostokąt. No, widać, że pojawiają się tam jakieś wyższe harmoniczne. Nie jest to idealny prostokąt. Ja nie mam tutaj super systemu audio też. Moje głośniki na pewno coś zniekształcają, coś tu rezonuje na biurku. Smartfon też leży na biurku, więc sam wpada w drgania. Więc nie jest to idealne, ale do jakichś prostych pomiarów czemu nie? Do czego to się może przydać? No, moglibyśmy się pokusić za pomocą takiej aplikacji do pomiaru na przykład częstotliwości czy też liczby obrotów jakichś urządzeń mechanicznych. Dlatego, że dźwięk wydobywający się z takiego urządzenia jest skorelowany niewątpliwie z częstotliwością czy z liczbą obrotów. Może w drugiej części filmu uruchomię pralkę na wirowaniu i spróbujemy ocenić, czy zobaczyć, czy da się w ten sposób ocenić liczbę obrotów bębna. Dobrze, zobaczmy na kolejną aplikację. Kolejna aplikacja to Spectrum Analyzer i popatrzcie, no tutaj mamy widmo sygnału w tym głównym oknie. Ona ma tutaj dużo opcji. Można zmienić rozmiar FFT, zakres, funkcję okna, ważenie według tych korekt częstotliwościowych, o których wcześniej mówiłem. Dajmy mu może no weighting i dodatkowe jakieś tutaj opcje. Auto scale może dajmy mu off, żeby to nam nie skakało. Wtedy da się to przesunąć. Popatrzcie. Tak, no włączmy zatem jakąś tutaj częstotliwość. Dajmy mu, nie wiem, 800 Hz sinus i zobaczmy, co nam pokaże. Proszę bardzo, bardzo ładnie znalazł. Nie wiem, czy widzieliście tam tu na dole pik. No, 801 Hz. Nie rozstrzygnę tego, czy to program tak generuje, czy on tak mierzy po prostu. Ale tu jest jeszcze jedna fajna opcja, chyba dla muzyków. Wybaczcie za ignorancję, ja się na tym nie znam. Ale on tutaj pokazuje również w prawym dolnym rogu nuty. I ja mogę w tej aplikacji generatora tonów wybrać sobie jakąś nutę, no dajmy mu C6, cokolwiek to znaczy. Wygenerujmy ją i zobaczmy, czy on ją tutaj rozpozna. Patrzymy na prawy dolny róg. No tak. Widzieliście? C6. C3. No jest C3. Znalazł. A więc może dla kogoś to jest przydatne. Fajne, mówię, że ma dużo opcji tutaj. Chodźmy dalej. I najbardziej chyba złożony program tego typu to Spectroid. Popatrzcie. Tu ten program również oblicza nam jakby widmo tego, co dociera do mikrofonu smartfona, ale również w tej dolnej części jest rysowana tak zwana krótkoczasowa transformata Fouriera, czyli zobrazowanie tego widma niejako w funkcji czasu. Widzimy, że ten wykres w dół nam się tutaj przesuwa i tak należy jakby tutaj interpretować czas. Natomiast kolory
tu odpowiadają wartościom wyrażonym w decybelach danego widma, no a w osi poziomej X mamy częstotliwość. No i teraz zobaczmy, jak zabrzmi nam tutaj ton 1 kHz. No, widzimy tutaj na obrazie, na dole, rzeczywiście wyraźnie obecny ten pojedynczy ton. Jakie tu są ustawienia? Audio, sampling rate, rozmiar FFT, funkcja okna. No, widać, że jest to jakoś konfigurowalne. OK. Co się stanie, jeżeli ja będę zmieniał teraz częstotliwość? Zobaczmy. No, tu już jesteśmy w ultradźwiękach. Popatrzcie, widzicie na tym wykresie czasowym, jak ładnie to przemiatanie częstotliwości widać. A więc no, ciekawy analizator widma, że tak powiem, na telefon. Jakie może być, nazwijmy to, domowe zastosowanie tego typu analizy? No, wspominałem wcześniej o tym, że można by pokusić się o ocenę liczby obrotów elementów wirujących jakichś maszyn elektrycznych, czy nawet jakichś urządzeń gospodarstwa domowego. Może nie pralki, bo tam mamy zbyt mało obrotów jak na pasmo badane tutaj przez te aplikacje, ale postanowiłem zbadać dla Was szlifierkę kątową, której niewątpliwie prędkość obrotowa jest bardzo wysoka, a więc częstotliwości skojarzone z tą prędkością obrotową być może w tym FFT, czy też w tej krótkoczasowej transformacie Fouriera będzie już widać. No i zobaczcie proszę tutaj na ten fragment. Będę włączał i wyłączał szlifierkę kątową i będziemy obserwować zmiany w widmie tego sygnału. Od razu powiem, że to, co jest po stronie wyższych częstotliwości, no to jest jakiś szum związany z działaniem układów mechanicznych, czy też z przepływem powietrza przez szlifierkę, która jest chłodzona. Natomiast popatrzcie na dolny zakres częstotliwości i to, co się dzieje, kiedy włączam i wyłączam szlifierkę. Czy na tej podstawie jesteście w stanie stwierdzić, obliczyć, jaka jest faktyczna prędkość obrotowa tej szlifierki? Może, żeby było nieco prościej, to jeszcze użyjmy drugiego programu, który umożliwia nam uśrednianie analizowanego widma. To jest ten żółty przebieg. I popatrzcie, powiększę tutaj fragment, w którym wydaje mi się, że występuje harmoniczna, związana właśnie z tym ruchem obrotowym. Napiszcie proszę w komentarzach wyniki Waszych domysłów czy też obliczeń, jaka jest faktyczna prędkość obrotowa tej szlifierki. Polecam Wam zainstalować sobie niektóre z tych aplikacji. Nawet jeżeli one nie są super użyteczne, to pokazują, jakie możliwości są w naszych współczesnych telefonach. Te aplikacje do pomiaru wymiarów geometrycznych rzeczywiście robią wrażenie i w takich prostych pomiarach mogą być przydatne. Są to ciekawe rzeczy. Jest tego dużo więcej niż to, co pokazałem Wam tutaj. Jeżeli chcecie, abym przyglądał się również innym aplikacjom pomiarowym, to dajcie proszę znać w komentarzach.
Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego na ten świąteczny czas. Mam nadzieję, że odpoczniecie nieco od codziennych obowiązków, że znajdziecie przestrzeń dla siebie, dla rodziny, może czas na jakąś refleksję. Wszystkiego dobrego, no i szczęśliwego nowego roku, bo zobaczymy się już w styczniu. Do zobaczenia.